temat idei praw zwierząt istnieje na świecie wiele poglądów. Chrześcijańscy przeciwnicy praw zwierząt wskazują na przymierze zawarte przez Boga z Noem. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Brytyjski, konserwatywny filozof Roger Scruton twierdzi, że skoro zwierzęta nie mają obowiązków, to nie przysługują im także prawa. Z kolei skrajni zwolennicy praw zwierząt twierdzą, że powinny one być traktowane jak osoby. Stanowisko pośrednie zajmują głosiciele idei animal welfare, czyli dobrostanu zwierząt, którzy uważają, że w samym wykorzystywaniu zwierząt jako zasobów nie ma nic złego, o ile nie wiąże się ono z niepotrzebnym cierpieniem. I właśnie na tej idei opierają się obowiązujące w wielu krajach, również w Polsce, przepisy mające na celu zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt. O różnicach w poglądach można się przekonać również na naszym polskim podwórku, patrząc chociażby na ostatnią próbę nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli tak zwaną piątkę dla zwierząt, która między innymi wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra, występowania w cyrkach i ograniczenie uboju rytualnego, a która stała się przyczyną sporów. W kwestii papug, jako zwierząt domowych, nasza ustawa nie reguluje zbyt wiele. A więc zgodnie z polskim prawem zarówno hodowca posiadający stado papug, jak i osoba opiekująca się oswojonym pupilem. Teraz uczymy go wierszyków, on bardzo lubi brzekwę, oczywiście umie intonować. Są zobligowani zapewnić swoim podopiecznym dobrostan, wynikający z przepisów sformułowanych ogólnie dla wszystkich zwierząt. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Ponieważ w XX wieku produkcja zwierzęca została znacząco zintensyfikowana, tworzone normy dotyczyły głównie zwierząt gospodarskich. Złe traktowanie zwierząt w chowie przemysłowym w latach 60. w Wielkiej Brytanii wywołało ogromne oburzenie opinii publicznej, co skutkowało stworzeniem listy wymogów poszanowania zwierząt gospodarskich, nazwaną listą 5 wolności, uznawanych obecnie jako standard oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich przez wiele światowych organizacji. Na liście znalazły się wolność od głodu i pragnienia, dyskomfortu, bólu, ran i chorób, lęku i stresu oraz wolność realizacji naturalnych zachowań. I właśnie do tych wolności odwołują się obrońcy praw zwierząt domowych. Ale podczas gdy przepisy naszej ustawy skierowane są do wszystkich zwierząt, to te 5 wolności opracowanych zostało przez brytyjską Radę do Spraw Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich i dotyczy właśnie zwierząt gospodarskich, a nie domowych pupili. Wolności te pokrywają się w pełni z przepisami polskiego prawa, oprócz fragmentu rozwinięcia jednej z tych właśnie wolności. Chodzi o to ostatnie sformułowanie. Towarzystwo innych zwierząt tego samego gatunku. W polskiej ustawie nie ma takiego wymogu. Znalazł się on natomiast w brytyjskich wymogach dla bydła czy trzody chlewnej. Może dlatego, że zwierzęta gospodarskie w przeciwieństwie do zwierząt domowych nie odczuwają potrzeby kontaktów z człowiekiem. Dlatego ma im wystarczać towarzystwo tego samego gatunku. Rozwinięcie samej definicji dobrostanu zwierząt w Wikipedii również wskazuje na towarzystwo innych zwierząt, ale i na humanitarny sposób uboju. Tak więc wszystko to kręci się wokół zwierząt przeznaczonych na rzeź. Z całą pewnością papugi są zwierzętami stadnymi, więc na pewno najlepiej czują się w stadzie. Jednak rola papug do towarzystwa jest inna. A o dobrostanie papug możemy mówić tylko wtedy, kiedy papuga dobrze się czuje w swojej roli. Wróćmy więc do definicji dobrostanu z Wikipedii i skoncentrujmy się na zdrowiu psychicznym. Zdrowa psychicznie papuga musi żyć w pełnej harmonii ze środowiskiem. A więc jeśli jest to papuga hodowlana, czyli osobnik nieoswojony, to najlepiej czuje się wśród osobników swojego gatunku. Ale jeżeli to jest papuga oswojona, to dobrze będzie się czuła tylko wśród ludzi. Ta, moja, 10-letnia papuga Klara zawsze wybiera moje towarzystwo, pomimo że ma możliwość przebywania wśród innych papug. Kiedy będziemy oswajać na siłę dziką papugę, która do oswojenia już się nie nadaje, będzie musiała cierpieć, a jeśli człowiek zrobi to na siłę i złamie jej psychikę, będzie cierpieć z powodu niedopasowania do właściwej roli, bo ona się do tej roli po prostu nie nadaje.
Jej psychika została ukształtowana w stadzie i tylko w parze lub w stadzie zapewnimy jej dobrostan. I odwrotnie, jeśli papugę ukształtowaną przez człowieka wprowadzimy do stada, nie będzie umiała w nim żyć i będzie prześladowana przez inne papugi. Jej dobrostan też nie będzie więc zapewniony. Mam nadzieję więc, że rozumiecie Państwo, że w przypadku papug hodowlanych i tych oswojonych do towarzystwa dobrostan jest osiągany w odmienny sposób. Z faktu, że to zwierzęta stadne, wynika, że są to zwierzęta społeczne. Dlatego oswojona papuga potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Zawsze powtarzam, że trzymanie pojedynczo papug do towarzystwa wymaga poświęcenia im dużej ilości czasu, aby nie czuły się samotne. Nigdy nie mówiłem, że to łatwi pupile. Jednak przeciwnicy trzymania pojedynczej papugi twierdzą: nie kupujcie jednej papugi, bo będzie cierpieć. Człowiek nie zastąpi papudze drugiej papugi. Każda papuga powinna mieć papuziego partnera, bo w naturze papugi są ze sobą 24 godziny na dobę, a człowiek nie jest w stanie spędzać z nimi cały dzień i spać z nimi w klatce na żerdzi. Jednak zgodnie z definicją dobrostan osiągnięty jest wtedy, kiedy zapewnione jest zdrowie psychiczne papugi, a nie zrealizowana czyjaś idea. I jeśli ktoś jest w stanie zaspokoić potrzeby emocjonalne pojedynczej papugi, to nie można mu tego zabraniać. Wszystkim miłośnikom papug chciałem powiedzieć, że Kuki chodzi ze mną wszędzie. Pozdrawiamy papuzią telewizję. Zobaczcie, Kuki pomagał dzisiaj z samego rana montować te anteny. Dobra. On jest ze mną 24 godziny na dobę. Jeszcze raz przypomnę, że 5 wolności, w tym wymóg zapewnienia towarzystwa zwierząt swojego gatunku, zostało stworzonych dla zwierząt przeznaczonych do uboju. Zwykle zdrowie psychiczne jedzonego przez nas kotleta schabowego nie bardzo nas interesuje, a przynajmniej niewielu z nas. Ale zdrowie psychiczne naszych papuzich pupili powinno. Może więc ich dobrostan powinniśmy potraktować szerzej niż tylko tak, jak dobrostan zwierząt rzeźnych. I nie do końca jest to kwestia, która da się uregulować prawnie, bo nie każdą papugę da się połączyć z drugą. A czy papugi do towarzystwa można trzymać pojedynczo, czy też powinny być trzymane w parach? One of the things we do in behavior science is we look at animals as individuals and we look at their welfare as individuals. I look at the individual animal and see what's best for the needs of that particular animal. So I can't say that all parrots deserve another parrot. I can't say that all parrots deserve a human as a companion. It depends on that individual, what's going to work best for that individual. Niektóre kraje europejskie wprowadziły prawną regulację trzymania papug, pojedynczo czy w parach. Czy według Ciebie jest to wskazane? All animal behavior is complex. It's not as black and white as making a law. No właśnie. Nowe prawo holenderskie, mimo że bardzo restrykcyjne w stosunku do sztucznego wychowu, w ogóle nie odnosi się do tej kwestii. Ale niektóre kraje spróbowały uregulować prawnie trzymanie papug pojedynczo lub w parach. Z przepisów prawnych w Austrii czy Szwecji wynika, że niby nie można, ale właściwie to można. Podobny pogląd prezentuje ustawodawstwo niektórych niemieckich landów. Kiedy papuga jest jedna, to jest po prostu chore. Papugi to zwierzęta silnie stadne. Trzymając jedną papugę, robisz jej krzywdę. Słuchajcie, że on teraz zajmuje się sobą i ziarnem, ale wie, że jesteśmy razem. Ale chciałem wam powiedzieć, że przez 6,5 roku jestem z nim 24 godziny na dobę. Idziemy spać, tu się kładziemy, wstajemy, myrdamy się. I to nie jest krzywda dla ptaka. On jest przyzwyczajony do mnie, ja jestem przyzwyczajony do niego. Za moment pójdę do kuchni, przyleci. Brzydzi mnie egoizm ludzki, kupowanie jednej papugi, aby ją oswoić. Osobiście promuję dobrostan. Ważniejsze jest szczęście papugi niż zachcianki ludzi. Pod wpływem nacisków organizacji, które nie zawsze rozumieją dobrostan zwierząt domowych, tak jak ich właściciele, wprowadzono tam zakaz trzymania pojedynczych papug. Ustawodawcy w tych krajach okazali jednak wiele mądrości, pozostawiając furtki do ominięcia tego zakazu. Jeśli papuga została wychowana przez człowieka lub jeśli posiadacz papugi ma możliwości poświęcenia jej dostatecznej ilości czasu, zakaz ten nie obowiązuje. Dlatego emeryci, osoby niepełnosprawne, gospodynie domowe czy wielopokoleniowe rodziny,
w których domach prawie zawsze ktoś jest obecny, mogą tam bez przeszkód posiadać pojedynczą papugę. A więc kraje te zadbały również o spełnienie zachcianek osób pragnących czerpać przyjemność z posiadania pojedynczej papugi do towarzystwa, bo rozumieją, że kluczem do ich dobrostanu jest satysfakcja opiekuna. Zwierzętom gospodarskim dla dobrego samopoczucia wystarczy bowiem towarzystwo innych zwierząt. Ale my nie mówimy tu o zdrowiu psychicznym zwierząt hodowlanych, tylko o zdrowiu psychicznym naszych pupili. Musimy im je zapewnić przez stworzenie warunków życia w harmonii ze środowiskiem, którego częścią jesteśmy również my, opiekunowie.